Cześć! Chciałem Wam dzisiaj pokazać, w jaki sposób możecie wykonać samodzielnie taki dyfuzor do makrofotografii, który bardzo dobrze się sprawuje. Także zapraszam do oglądania. Dobra, no i potrzebujemy takich rzeczy. Biała kartka papieru, najlepiej z bloku technicznego, żeby była troszeczkę twardsza, w rozmiarze A4. Taki srebrny arkusz, samoprzylepny, srebrny, lustrzany, pod takimi nazwami możecie to znaleźć. On jest, jak widzicie, dosyć miękki. Te samoprzylepne właśnie są takie miękkie. No i jest taki potrzebny, ponieważ element, do którego to będzie przyklejane, no będzie się też zginął, więc musimy to tak jakby wymodelować. Taki Bristol A3 rozmiar i taśma klejąca, nożyczki. Zszywacz też może się przydać, chociaż może nie być konieczny. I taka jedna gumka. Więc najpierw zrobimy sobie ten element przedni, biały. I potrzebujemy wyciąć z niego mniej więcej taki kształt. To nie jest dokładnie tak, że w każdym przypadku ten kształt będzie identyczny. Może to zależeć od wymiarów Waszego obiektywu, więc to są takie orientacyjne wymiary, ale mogą Wam jakoś posłużyć, więc jak chcecie, to z tego możecie zrobić sobie jakoś screena, czy nawet to wydrukować. Może to być dla Was pomocne. Jak widzicie, no tutaj sięga, to chodzi tylko o to, żeby te rogi w jakiś taki sposób zaokrąglić, no a tu będzie element, który będzie się opierał nad obiektywem. No więc ja sobie tutaj to powycinam. To nam nie będzie potrzebne. No i teraz jeszcze potrzebujemy zrobić sobie tutaj na rogach dwie takie małe dziurki, przez które przepleciemy tą gumkę. Ja zrobię je akurat ołówkiem. W ten sposób. No i teraz gumkę musimy przeciąć i przewlec tutaj właśnie przez te dziurki. Troszkę za małe te otwory zrobiłem, więc ciężko jest to przewlec. Może teraz będzie lepiej. No i teraz z tej strony zrobimy sobie taki supełek, żeby to się trzymało. No jeden lub dwa nawet, żeby to się tak zaczepiło i przez tą dziurkę nie przeszło. Zależy, jaką tą dziurkę też dużą tam zrobiliście. Ale tak powinno wystarczyć. No i to się tutaj trzyma. Z tej strony to samo. Też supełek. No widzicie, już to nabiera takiego kształtu fajnego, jak widzieliście wcześniej.
Powinno być dobrze. No i to sobie założymy teraz, założymy sobie to teraz na obiektyw z przodu. Już Wam pokazuję, jak to będzie wyglądać. Zrobię trochę miejsca. No i zakładamy w ten sposób. I mamy tutaj ten pierwszy element. I teraz tak. Bierzemy ten Bristol czarny. Przykładamy go sobie tutaj na górę. Czekajcie, zmienię tylko trochę kąt kamery, żeby to było lepiej widać. O, w ten sposób. To stworzy nam tutaj ten element. No i teraz od czego zaczniemy? Na chwilę ściągnę ten aparat na ziemię. Zaczniemy od tego, żeby to zaczepić o lampę. Więc tutaj, po tym dłuższym boku jest, ja sobie tutaj już odrysowałem, taki 5-centymetrowy pasek, ale wytniemy go tylko tutaj do momentu, tak jakby do środka. I tu zostawimy taki pasek 7 cm na szerokość. Czyli zrobimy wcięcie tutaj i tutaj. No, widzicie? I ten element zaczepi nam się o lampę. Już Wam pokazuję, jak to wygląda. O, coś takiego. I teraz tutaj możemy sobie to obwiązać wokół lampy. No i na przykład przykleić taśmą. Można też to wykonać na jakimś na przykład rzepie, można jakoś to spiąć w inny sposób, ale można to też zrobić właśnie zwykłą taśmą klejącą. O, i wyjdzie nam coś takiego. Nie mam Wam tutaj tego jak pokazać, jak nalepiam, bo już brakuje mi tutaj rąk i miejsca, jakby żeby to zrobić przed kamerą. Więc ja sobie tutaj sobie po prostu złapię taśmą klejącą. No i będę miał taki element, więc za chwileczkę się widzimy. Dobra, no i tutaj zrobiłem właśnie to w ten sposób. I teraz, no to będzie zależne od tego, ile będziecie potrzebowali tutaj uciąć, jak wymodelować ten element. No właśnie jak długi jest Wasz obiektyw, jak lampa z tym wszystkim gra, więc są to takie, tak jak Wam mówiłem, właśnie orientacyjne wymiary. Nie da się ich za bardzo też tutaj podać, bo one mają różne właśnie kształty, ale zaraz Wam pokażę, co wyszło i też pokażę Wam to przed kamerą, żebyście mogli sobie zrobić screena i mniej więcej to wyjściowo jakoś dopasować, żeby to była jakaś wskazówka. Natomiast właśnie to, co tutaj będzie się działo teraz, to chodzi o to, żeby tak sobie tutaj dopasować tak.
i wyciąć to w ten sposób, żeby ten Bristol dopasował się do długości tutaj, do tej krawędzi tego właśnie białego elementu. Czyli można sobie na przykład przytrzymać to w ten sposób, wziąć ołówek i mniej więcej odrysować, ale polecałbym to zrobić z pewnym jakby naddatkiem, bo widzicie, że to się jednak w pewien sposób troszeczkę rusza. Żebyście nie ucięli tego na początek za dużo, więc lepiej zrobić to na kilka razy. No i zobaczcie, ja mam tutaj teraz ten element, który właśnie już sobie tutaj wymodelowałem. I on się teraz zgrywa tutaj z krawędziami, a wygląda on tak. I tutaj dodatkowo już nalepiłem właśnie tą folię, ten arkusz lustrzany. No i kształt tego jest taki. Jak potrzebujecie, to też możecie sobie zrobić z tego screena, jeżeli to Wam jakoś pomoże. Ale jednak polecałbym właśnie obcinać, tak jak Wam pokazałem to wcześniej. Ze względu na to, że tu może Wam wyjść różny kształt. Trzeba to po prostu zgrać ze sobą metodą prób i błędów. Aha, jeszcze jedna rzecz. Ten jeden arkusz akurat nie wystarczy, no bo widzicie, tutaj troszeczkę zabrakło, więc potrzebowałem dolepić kawałek z drugiego, więc no, mogą Wam się przydać dwa takie arkusze. No i teraz co robimy dalej? Teraz chodzi o to, żeby tutaj jakoś ze sobą zgrać te elementy. Teraz jakby Wam to pokazać, żeby to było widać. Może ściągnę ten element. W ten sposób i tu będzie teraz lepiej widać. Tak, żeby połączyć tutaj ze sobą w ten sposób te elementy. Ja właśnie tutaj, gdzie teraz trzymam o tym kciukiem, no to właśnie sobie to zszywaczem zszyję. Dobra, i tak właśnie tutaj zszyty element. Mogę sobie nałożyć. Wygląda to tak. Czyli tutaj właśnie światło z lampy będzie nam się odbijało od całej tej lustrzanej powierzchni i kierowało na ten przedni element. Więc teraz jeszcze muszę założyć ten przedni element. Dajcie mi chwilkę. No i teraz pozostaje jeszcze jakoś to tutaj zczepić ze sobą. Czyli ja tutaj też właśnie zszywaczem w tym miejscu i w tym miejscu właśnie tak na równi sobie to zczepię. No tu, żeby nie było przerwy też można by właśnie tak złapać delikatnie. O, w tym miejscu. I wtedy będzie, o widzicie? To będzie to tworzyło wtedy taką całość. Tu fajnie jest to domknięte, czyli światło będzie się rozpraszać. Tu jest ta duża powierzchnia powyginana na różne sposoby, więc też da to dobry efekt. No i wygląda to nawet całkiem spoko. No a tutaj zobaczcie na przykładowe zdjęcie zrobione za pomocą tego dyfuzora. Te chrząszcze mają to do siebie, że są bardzo trudne, żeby je dobrze doświetlić, bo jednocześnie są trochę jakby ciemne i jednocześnie mają dość mocno połyskującą powierzchnię, też w tym przypadku bardzo taką właśnie ciekawą, kolorową. I inny dyfuzor, taki, który właśnie nie jest aż tak rozszerzony i powyginany, nie daje takiej dużej powierzchni, nie radzi sobie tak dobrze jak ten, ponieważ potrafią być
miejscami takie zbyt duże przepalenia, tam gdzie to światło właśnie pada, a tutaj to światło bardziej się rozkłada równomiernie po całej tej powierzchni. Jednocześnie doświetla też tego owada bardziej po bokach, co często właśnie nie ma miejsca w przypadku innego dyfuzora, takiego na przykład jak często robiłem inne zdjęcia, które widzieliście na innych moich filmach, to w ogóle akurat jest stack z 10 zdjęć robionych z ręki, no ale chodzi tutaj o samo właśnie to oświetlenie, samo rozproszenie tego światła w przypadku najtrudniejszej takiej powierzchni, bardzo połyskującej właśnie, które część owadów ma, właśnie trochę chrząszczy ma. Pszczoły są też połyskujące, tak jak właśnie Wam pokazywałem z jednym i z drugim dyfuzorem, że są też te różnice. Myślę, że ten dyfuzor tak samo dobrze mógłby się sprawdzić do takich dość popularnych żuków, które w lasach występują. Je można bardzo często spotkać. One są takie bardzo ciemne, mocno granatowe, ale jednocześnie też są właśnie połyskujące. I tam też jest duży problem z tym, żeby jednocześnie na tyle mocno przyświecić lampą, żeby ten żuk nie był zbyt ciemny. Ale właśnie też, żeby to światło nie poszło za bardzo punktowo, i żeby nie było jakichś takich przepaleń, na przykład na środku, a po bokach i tak będzie za ciemne i tak. Więc myślę, że coś takiego właśnie jak ten dyfuzor może się też dobrze do tego sprawdzić. Jak macie jakieś pytania, to dawajcie znać. Dzięki za wsparcie dla patrona kanału i za wszystkie inne wpłaty od Was. Jeżeli macie ochotę też w jakiś sposób wesprzeć kanał, to tutaj zostawiam Wam linki i te linki są też w opisie. I do usłyszenia w następnych filmach. Cześć!